Półfinał Ligi Mistrzów. To miejsce, w którym chce się znaleźć każdy europejski klub. Jednak tylko najlepsi rzeczywiście będą mieli okazję zagrać w takim spotkaniu i zawalczyć o awans do finału. Dzisiaj zabierzemy Was na półfinał, który jest zestawiony z najbardziej utytułowanych klubów w Europie. Bayern Monachium, który już 6 razy podniósł w górę trofeum Ligi Mistrzów, zmierzy się z Realem Madryt, który ma największy dorobek w historii, albowiem w tych rozgrywkach triumfował aż 14 razy. Który z tych dwóch gigantów będzie miał okazję zawalczyć o następny tytuł w finale? Witam w kolejnym stadionowym vlogu i zapraszam na relacje z meczu w Monachium. Jadę na stadion. Było 3 paki. Zobacz, 3 paki. Najwięcej było 3 ostatnio. Kawka wjechała. Zobaczymy. Ale pan nie pije kawy podobno. Podobno. Kakałka nie mieli niestety. Siema mordy. Witamy wszystkich na kolejnym vlogu. Jak widzicie, znowu w pociągu. Here we go again. Po miesiącu znowu jesteśmy na trasie do Monachium i dzisiaj szczególny mecz, jak to zwykle bywa, ale dzisiaj naprawdę, bo jedziemy na półfinał Ligi Mistrzów. Na Real Madryt, na wielki Real Madryt. Zapowiada się bardzo ciekawy meczek. Na Allianz Arena. No i co? Nie wiemy komu kibicować dzisiaj. No tak troszeczkę mamy dylemat. Jesteśmy już od paru godzin w pociągu i za chwilę dojeżdżamy do Monachium. Parę przebitek z trasy widzieliście. Ciśniemy do hotelu na chwilę odstawić rzeczy, a potem na Allianz Arena. Meczek 21, około 16:30 będziemy w Monachium. Pogoda mocno dopisuje. Prognoza jest, że w okolicy 21 będzie nadal 19 stopni, więc no, wymarzona pogoda na takie spotkanko. Jaki wynik? 2-1 dla Realu moim zdaniem, tak mi się wydaje. No tutaj wszyscy, z którymi rozmawiam, myślą, że Real. No i głowa też podpowiada, że jednak Real, ale coś czuję, że Bayern u siebie wyrwie ten mecz. Ogólnie z Realem jest taka sprawa, że no nie zagrali najlepiej na Lipsk, nie zagrali najlepiej na City, ale kurde, jakimś cudem przeszli, jakimś cudem wygrywali te mecze, także no to jest Real, nie? Jak to? Tak to niektórzy mówią. Ja obstawiam 3-1 dla Bayernu. O kurde. No mocny wynik, ale myślę może siąść coś takiego. Jak widzicie dzisiejszy liczek Bayern München, o tutaj nie pokazujemy. Pierwszy raz w tym sezonie. Marzy mi się niemiecki finał znowu po tylu latach. A i zaraz koniec sezonu piłkarskiego. Ale jeszcze Euro przed nami, także też fajne piłkarskie emocje się zapowiadają. I piszcie w komentarzach, jak myślicie, kto wygra tą edycję Ligi Mistrzów. Ciekawy jestem waszej opinii. A druga sprawa to, kto zostanie mistrzem Europy. 13 meczów Bayern grał na Real Madryt u siebie, z tego 9 wygranych, 1 remis i 3 przegrane. Także Bayern u siebie jednak mocny. Mam nadzieję, że będzie dużo bramek, nie? Że jednak widowisko będzie mega fajne. Szczególnie po tym ćwierćfinale, który to był epicki po prostu. Poprzeczka jest tak wysoko, że 117 dB, tak? No, było głośno, było naprawdę głośno. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego vloga, to koniecznie sprawdźcie. No zobaczcie sami, jak prezentuje się Ta strona mega fajnie, nie? szalik, który A tu nawet pamiątkowy jest dzisiaj wydany na ten mecz. No, Co to jest, ty? co to za Madryt? LKS Madryt, czy co to jest?
zobaczcie. Naprawdę, metro mają przepiękne. Jak oceniasz jakość połączeń? Dobre 7 na 10. No i cyk. Siema, jesteśmy w hotelu. Mamy chwilę, żeby odpocząć, trochę plecy wyprostować. Czarek właśnie pokazuje gacie ekskluzyw na vloga. O, firmówka jakaś. Zobacz, Tomi, ale dla mnie nie musiałeś się tak wystrajać, ziomek. Kurde, ale my na jedną noc, a ty 4 pary gaci. No wiesz jak jest. Słuchajcie, hotelik mamy zarąbisty. Pokój oceniam mocna 8, bym powiedział. Cenowo też spoko. Ze śniadankiem, taka nocka w Monachium z czareczkiem to jest 120 euro. Niedaleko centrum Monachium. Na stadion mamy jakieś 35 minut, tutaj komunikacją. Chwilę odpoczywamy. Miękkość materaca oceniasz na ile? Miękkość materaca? Ale właśnie nie jest miękki aż tak. No właśnie zarąbisty. No dobry jest. Zobacz, pościel, zobacz, 2 poduszki. Ciekawe czy się wyśpię. Nigdy się nie wysypałem w fotelach. Emocje rosną powoli. Trochę widzieliśmy madrydistów na mieście. Już tam krzyczą do siebie, nakręcają atmosferę. Madrid. Ale ja osobiście jeszcze muszę chyba dojechać na stadion, żeby się wkręcić mocniej. Powiem wam, że w tym słoneczku, przy tej pogodzie, Bardziej czuć vibe Hiszpanii, co? no, Niż taka biała koszuleczka z koroną lepiej się prezentuje niż bajerniacy. Także chyba będzie szybka zmiana barw przed meczem. Jakbyśmy znaleźli sklepik i kupili jakieś fajne fanty, to wjeżdżamy na sektor bajerniaków cali na biało. Ale co, wtedy Bayer wygrywa, my cali na biało i głupio to wyjdzie. No wiecie, zawsze możemy tutaj sobie meczyk odpalić. Ważne, że oglądamy półfinał w Monachium. Tutaj relacja też by były emocje, co? Emocje rosną? Powoli rosną, no. Jeszcze 2 przesiadki i kurczę, dojedziemy w końcu pod ten Allianz Arena. Ale jest tutaj trochę kombinowania. Ale coś czuję dzisiaj, Bayern łyka ten Real. Mówię ci, niemiecki finał. Jaskinia Lwa po raz kolejny. Po dojeździe na ostatnią stację przy Allianz Arena mieliśmy do czynienia z zabawną sytuacją. Pewien kibic Bayernu zobaczył Czarka w długiej kolejce po piwo i zaoferował swoją pomoc. A wyglądało to tak. Champions League Halbfinale gegen Madrid, der Kameramann kriegt kein Bier. Aber wir kümmern uns um die Kameramänner, deswegen holen wir dem jetzt ein Bier. Bull dazu, ein Red Bull. Okay, 21. Man muss halt den Kameramann würgen, weil der Kameramann ist eigentlich der geilste Typ. Tylko Real Madrid. Halo Madrid? No i najważniejsze pytanie. Czy podwójnie szyty? No jak? Oczywiście, że tak. Zobacz. Ale wygląda to najważniejsze. Mamy godzinę do meczu. Jesteśmy pod stadionem, zaraz wbijamy do środka. To szybki bratwurścik jeszcze przed meczykiem. Bratwurścik przed meczykiem, w trakcie meczu. No tacy wygłodniali jesteśmy, tak jak ostatnio. Albo chyba nawet bardziej. Chyba bardziej Ale nawet. zobacz jak pięknie się odbija światło od Allianz Arena, co? No ogólnie co, no szaliczki, No, szaliczki Słabe są jakie fest. są, no ale pamiątka musi ale być. chociaż pamiątka, nie no. Tutaj, patrzcie, to jest puchar, który trafi
w ręce Juliana Branda. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Małe przygody były po drodze, ale jesteśmy. 20 minut do meczu, do półfinału Ligi Mistrzów. Jak miejsce? Zarąbisty, ja pierdzielę. Widok mega, co? Mega. Słuchajcie, 19 minut do półfinału Ligi Mistrzów. Kurde! Dobra, jemy, bo ja nie wytrzymam. Ale dobra. Dobra? Dobra. Oj, mam. Bratwurst tutaj nie zawodzi. Tu bez dwóch zdań. Bardzo dobry. Uwaga! 11 Bayernu! Jazda! Robią robotę! Zrobi łapka! O! Leci piła, zobacz! I Czaro! FC Bayern! Trzeba złożyć jakiś wniosek formalny, żeby oni zmienili to! Champions League! Ale kurde bas! Na wątrobie czuć! Zobacz! Chodzą! Ale
München miało być! Ale ja nie znam ich. Toni Kroos! Te podanie było perfekcyjne, przeszywające dwie linie, nie? Toni Kroos! Zobacz i znowu podwójnia, co to jest za człowiek? Ale podanie, Toni Kroos to jest specjalista, zobacz. A Michał tylko po tym podaniu, no, to jest granat. Powiadomienie! 1-1. Będzie wolny z Barny, respektuje tego Tomasz Tuchel, to niepokonalne. Widzowie, siądzie brama. Sané! Sana, okej. Sané, Sané. Co, mamy koniec pierwszej połowy. Moim zdaniem Bayern lepszy. Zobacz, nawet widać na statystykach, że 8 strzałów mieli. 8 prób do 2 Madrytu. No ale to przeszywające podanie z Kroosa to było epickie. Nie no, Kroos, no teraz najbardziej moim zdaniem się wykazał z Realu, co? Miał parę takich ładnych podań podczas meczu. Tutaj początek meczu to była jednostronna przewaga Bayernu, to bez dwóch zdań, nie? No szkoda, bo jedno takie perfekcyjne podanie na razie ustawiło tutaj wynik tego meczu. Ale mam nadzieję, że tutaj Bayern wyrówna, mecz się trochę otworzy znowu i że będzie naprawdę No fajnie. 2-1 Real, nie? Fajnie by było, naprawdę. Ale Bayern gra naprawdę dobrze. Moim zdaniem lepiej niż Real, naprawdę. Ta pierwsza połowa. Grają lepiej niż Real, to na pewno. Tylko dzięki kunsztowi Kroosa ta bramka, nic więcej. Dobra, jaka jest misja? Ja bym sobie frytki zamówił i piwero. Piwko? Ja Piwko kolę. jak piwko, wiadomo. Jak kolkę. Kolkę? A dlaczego kolkę? A tak jakoś. No i mamy drugą połowę. Zobaczymy, czy Bayern będzie w stanie odrobić tą jedną bramkę i potem powalczyć o zwycięskiego gola. Znalazłem pierwszą rzecz, która tutaj jest niezbyt smaczna na tym stadionie. I uwaga, są to frytki. Trzeba to popijać, bo te frytki to w ogóle jakby nie były zrobione z ziemniaków. Jakieś kukurydziane, dziwne. Ale bratwurst jak bratwurst, panowie. O, uwaga. Jest! Wszyscy się cieszą. Widziałeś to? Widziałeś tą bramkę? I co? Człowiek nawet w pokoju frytek zrecenzować nie może. Ojoj! Bayern wygra. Wygra. Bayern wygra. Wygra.
No i słuchajcie, frytki na Allianz Arena. O! I Harry Kane podchodzi do karnego. Harry Kane. Ale bez szans. Kane! I teraz najlepsze. Zwei! Na taneczku. Dobrze! Puściala! Jaki to jest chłop? Und zwar 75.000 Zuschauer. Oj, Kim! Ale odwalił manianę. No on już przysypiał, on już był do ściągnięcia. O, Tuchel przespał tą zmianę. No i mamy koniec, widzowie. Niestety 2-2. Szkoda. Bayernowi należało się tutaj zwycięstwo. Ale tak to bywa. Fajny mecz był. Dużo akcji było. Mecz był dobry, ale Bayern przeważał. You never walk alone. No i co, mamy koniec meczu. Niestety zakończył się mecz remisem 2-2. Ale ogólnie możemy być zadowoleni z meczu. No z samego meczu tak, bardzo dużo akcji. Naprawdę przyjemnie się oglądało, emocje na stadionie też były bardzo fajne. Sam mecz był też w sumie wyrównany. Obydwie drużyny coś tam pokazały. Błąd Kima zakończył się karnym i mamy 2-2. Mecz był wyrównany, ale to jednak no Bayern więcej chyba pokazał niż Real, tak mi się wydaje. Szczególnie początek meczu miał bardzo mocny, nie? No dobra, to co? Nasza przygoda tutaj powoli się kończy na Allianz Arena. Przed nami jeszcze z godzina, z półtorej, żeby dotrzeć do hotelu.
do spania i po południu jutro powrót do domu. My pierwszy półfinał Ligi Mistrzów mamy ze sobą na żywo. Zobaczymy, jak jutro zagra Borussia. Mamy nadzieję, że u siebie z PSG wygra. Byłoby fajnie. Trzymajcie się, widzimy się w następnym vlogu. Na razie, siema. The champion!